Good morning Italy, po włosku buongiorno Italia, po polsku dzień dobry Włochy, zapraszam. Buongiorno Italia, good morning Italia. Tak, dzisiaj nas przywitał deszcz. Powiem Wam, że tego deszczu przez całe lato było bardzo mało. W ogóle można powiedzieć, zero deszczu. Od maja do września może było 3 czy 4 razy były takie dni deszczowe. A rano nas przywitał cudowny deszczyk i teraz mamy pogodę taką dzisiaj pochmurną. Padało bardzo z rana, później odczekałam. Wyszłam na moją poranną kawę do kawiarenki, no i teraz będę sobie spacerować i opowiadać Wam. O czym, to zaraz dowiecie się. Ale zanim przejdę do tematu, to chciałam Wam powiedzieć, że stanęłam przy takim drzewie, dużym drzewie. Jak myślicie, jakie to jest drzewo? Już ktoś odgadł, tak? To proszę napisz tu w komentarzu. Ale dla osób, które nie odgadły, powiem, że stoję przy drzewie laurowym, bo we Włoszech drzewa laurowe rosną tak naturalnie jak u nas drzewa, jak jabłonie. W Polsce ciężko sobie tak można powiedzieć posadzić i trzymać cały rok drzewo laurowe. Trzeba je na zimę dobrze zabezpieczyć, żeby nam nie zmarzło. Zaraz Wam pokażę, jak to drzewo laurowe wygląda. O, widzicie? Takie duże drzewo laurowe. To drzewo laurowe, powiem Wam, że może dojść do 14 metrów wysokości. No i po prostu wszędzie rośnie. Każdy człowiek ma gdzieś tam koło domu posadzone drzewo laurowe. Bardzo dużo tych drzew jest w parku archeologicznym. U nas w parku archeologicznym w Ostii Antycznej. Bo ja Was pozdrawiam z Rzymu, a konkretnie z Ostii Antycznej. Jest miesiąc wrzesień. 2025 rok. Drzewo laurowe już przekwitło i tutaj zawiązują się takie małe, pokazuję Wam, kuleczki, czyli inaczej jagody. A nie, są, przepraszam bardzo, to się pomyliłam. Tu są te jagody, o, to są jagody. One, przepraszam bardzo, muszą dojrzeć. Jak dojrzeją, to z tych jagód się robi też przyprawy i używa się do jakichś tam nawet nalewek. Takie liście laurowe ja sobie narwałam, ususzyłam i mam w domu. Napar z liści laurowych jest bardzo zdrowy. No i nie tylko używamy je w kuchni, ale też możemy użyć jako zabezpieczenie od moli w szafkach naszych kulinarnych. Po prostu bierzemy suszony liść laurowy, gnieciemy, wychodzi taki aromat i kładziemy tam, gdzie mamy szafki z żywnością, na przykład z makaronem, z ryżem, z jakąś kaszą. O, można też takie liście laurowe włożyć do szafy, oczywiście wysuszone, nie takie świeże, tylko wysuszone. Zobaczcie, jakie kałuże, ale kałuże są w tych dziurach, bo nie tylko w Polsce drogi mają dziury, ale też tutaj. Ja jestem na obrzeżach mojego miasteczka i dzielnicy, bo ja jestem w Rzymie, a to jest dzielnica Ostii Antyczna i tutaj wyszłam na spacer. Przede mną jest pole skoszone, bo tutaj w okolicy naszej dzielnicy Ostii Antycznej są też gospodarze. Tam dalej, tam het są gospodarze, zresztą ja z Wami się przejdę tam kawałek, pogadamy i powiem Wam ciekawe rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda. Niby takie drogi polne, o, ale to są ulice. Ulica po włosku to jest via. I ja Wam powiem, jak tu pisze. Już Wam przybliżę, bo może nie widzicie. O, Via delle Saliny. A tutaj obok pisze Vicolo delle Saliny. Vicolo to jest zaułek, a via to jest ulica. Musiałam poczekać, aż przejedzie samochód. No i tak to wygląda. Jestem na rozdrożu dróg, tak jak w życiu człowiek jest na rozdrożu dróg i mówi, w którą stronę mam iść.
Właśnie wszędzie widzę takie flagi Palestyny. Nawet widziałam takie flagi na jakimś tam filmie u jednej blogerki, youtuberki, która była na Litwie i też na dużym budynku była flaga Palestyny. A tutaj wszędzie widzę te flagi, także napiszcie mi w komentarzu, czy w Polsce też wystawiają flagę Palestyny i pisze pokój. O, zaczyna padać na dobre, ale widzicie, z tyłu za mną jeszcze tak odchylę, jest droga, którą idę, a przede mną też jest droga pełna kałuży, ale to nic nie szkodzi. O, tak to wygląda. Ale piękne chmury. Kałuży pełno, bo tu są dziury w tej drodze, ale to jest ulica, jakby nie było. A tutaj mamy kukurydzę. Któryś dzień widziałam taki kurz, a jednak to był kurz od samochodu, a nie od koszenia kukurydzy. I kukurydza jest jeszcze nieskoszona. A tutaj coś rośnie na tym polu, nie wiem, jakiś poplon czy coś. Może ktoś, kto jest rolnikiem, niech mi napisze, co to jest. Ja nie wiem, czy to łubin, czy co to jest. O, tak to wygląda ta roślinka. Zobaczcie, o. Nie, temat będzie związany ze zbożem, ale bardziej z jedzeniem takim ogólnym, bo na tym filmie chciałabym Wam powiedzieć, z czego Włoch nie zrezygnuje, a czego nie ruszy do jedzenia. Dla osób, które pierwszy raz zawitały na ten kanał, przedstawię się, jestem Ewa i we Włoszech mieszkam od 1989 roku. Patrzę pod nogi, bo są kałuże, jak widzieliście. Tutaj skończyłam studia, tutaj wyszłam za mąż za Włocha i tutaj pracowałam kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Rzymu, a konkretnie przy schodach hiszpańskich. Dosłownie 500 metrów od schodów hiszpańskich. Kto był w Rzymie, to wie, gdzie są schody hiszpańskie. I gdzie jest najsłynniejsza ulica z rzeczami modnymi, czyli Via Condotti. No i ja tam właśnie pracowałam. No cóż, moje życie obraca się wśród makaronów. Moja kuchnia jest makaronowa. Mam męża makaroniarza. Ja jestem makaroniarką. Uwielbiam makaron pod każdą postacią. Chyba dam sobie spokój, będę się wracać, bo mam przed sobą za duże kałuże. Jeszcze padnę w tej kałuży. Zobaczcie, jakie kałuże są. I tu bym musiała iść tą trawą, ale tam jest mokro. Buty mam takie, wiecie, Adidasy, bo dzisiaj jest właśnie deszczowo, ale ciepło. Jest 21 stopni, nawet może i więcej, bo się spociłam. No i tam jest też są kałuże i w sumie dam sobie spokój, wrócę się w tą stronę, będę szła w stronę dzielnicy i będę Wam opowiadać o tych właśnie zwyczajach włoskich. Kochani, pytam się mojego męża dzisiaj z rana, z czego on by nie zrezygnował z jedzenia. I on mi powiedział, bym nie zrezygnował z makaronu i z pizzy, czyli makaron dla nich, dla Włochów i dla mnie też, bo ja się czuję jak Włoszka, mieszkam tu 36 lat. Dla mnie to jest jako podstawowe jedzenie, główne jedzenie na obiad. Tak jak u nas w Polsce jest głównym jedzeniem ziemniaki, każdy człowiek codziennie chce zjeść ziemniaki, tak tutaj każdy człowiek chce codziennie zjeść makaron z różnymi sosami. I powiedział też, żeby nie zrezygnował z pizzy. Pizza to też jest taka rzecz, którą można sobie codziennie kupić w sklepie, w supermarkecie. Po włosku się mówi supermarketo. I jest z reguły w każdym sklepie jest takie stoisko gastronomiczne i mają świeże pieczywo i tam też są pizze. Pizze są na wagę u nas na stoisku gastronomicznym i możemy tą pizzę sobie kupić ile chcemy. I są różnego rodzaju pizze z różnymi dodatkami. Tutaj przygotowałam bruschettę, czyli tak zwane grzanki z pomidorami pokrojonymi tak drobno.
Pomidorki zaraz Wam pokażę, jak pokroiłam, a tutaj właśnie podsmażam sobie kawałeczki chlebka. Muszę już wyłączyć, bo on się już podsmażył i tego. I tak się zrobi. Ojejku, ale gorące, mówię Wam, trzeba tak brać. Po prostu to są takie włoskie bruschetta. I takie bruschetta czyli te grzanki smaruje czosnkiem gorące, a później kładzie się to, co chcemy, czyli możemy położyć pomidorki, a możemy położyć jakieś inne, na przykład położyć sobie jakiś pasztet czy coś tam, czy jakieś tam pomidorki z rukolą. Pokazuję, tutaj tak przygotowałam pomidorki i tutaj je pokroiłam w drobną kostkę, posoliłam i dodałam oliwę z oliwek. Jak ktoś chce, może też popieprzyć. Mój mąż pieprzu nie lubi, ja też nie lubię i jak ja gotuję, też mało pieprzu dodaję. No i zobaczcie, jakie piękne, chrupiące grzanki na przekąskę. O, powiem Wam, jak chrupią. Mówię Wam, rewelacyjne. Bardzo fajne. To są dla mojego męża, a tutaj ja sobie przygotuję, ale nie wszystkie zjem, nie. Ale dzisiaj na kolację będzie pizza z sosem pomidorowym i z mozzarellką i może tam jeszcze położę takie alici, czyli po polsku sardelle. One tutaj mam nazwę, zobaczcie. Asciughe in olio di semi di girasole, czyli olej słonecznikowy. Znacie je? W Polsce są. Jak będę robić pizzę, to Wam nagram trochę, zobaczycie. A składnik na ciasto na pizzę to Wam dam w filmiku. I tak wygląda ciasto na mojej blaszce do pieczenia w piekarniku. To jest ciasto na pizzę. Ja posmarowałam ciasto na pizzę sosem pomidorowym, który doprawiłam tylko solą i oliwą. Trochę soli, dodałam trochę oliwy i to jest passata di pomodoro. Taką passatę di pomodoro możecie dostać w Polsce i możecie sobie doprawić różnymi ziołami. Smarujemy. I co robimy? I tutaj mam przygotowane dwie mozzarelki już pokrojone i trzeba rozłożyć równomiernie na całą tą pizzę, tą mozzarelkę. Piekarnik nastawiamy na, można nastawić na 250 stopni, ale ja nastawiam na 210 stopni i będę piekła, się upiecze, to ja nie wiem, może z 15 minut, 20, będę tam patrzeć, jak ta pizza, jak się upiecze, to Wam pokażę. I to jest tak zwana pizza margherita. Margherita, bo jest tylko sos pomidorowy i mozzarelka. I właśnie mozzarelkę trzeba położyć przed włożeniem do piekarnika. Nie podpiekamy ciasta na pizzę wcześniej. Absolutnie. Możemy sobie też położyć jakieś inne składniki, ale ja kładę te. Biorę tutaj z tego. No, także widzicie. Latem nie piekłam pizzy, bo u nas w Rzymie były upały afrykańskie, 40 stopni, a nawet więcej. No to po prostu ciepło by mi szło na mieszkanie z tej kuchni, a ja mam kuchnię bez drzwi, więc z kuchni miejcie ciepło, nawet jak gotuję na kuchence gazowej. Dobra, to wstawiam do piekarnika, widzimy się, jak się upiecze. No więc jest moment próbowania tej mojej wspaniałej pizzy margherity. Pycha. Ale jeszcze jest gorąca, ale jest bardzo pyszna. Buonissima. Ti piace? Buonissima. Buonissima pizza? Mai mangiata una pizza così buona? Sì, vedi che io faccio buonissima. Ecco, zobaczcie, jaka fajniutka, mięciutka, pyszna. Ja teraz sobie, kochani, na moją pizzę tutaj mam szyneczkę i zaraz Wam pokażę. W takich właśnie torebkach nam sprzedają taką szynkę. To znaczy pakują, nie sprzedają. Tu jest szynka, tak zwane włoskie prosciutto. Już Wam pokazuję, bo nagrywam jedną ręką.
a jedną ręką biorę. I zobaczcie, o tutaj takie jest prosciutto. Ja zaraz muszę odłożyć Was i położyć sobie prosciutto na moją pizzę. I tak wygląda pizza con prosciutto. Jak poprosimy w restauracji pizza con prosciutto, to jest prosciutto crudo, czyli szynka surowa. Ona jest taka w San Daniele, tak się nazywa ta firma. To jest bardzo pyszna. No mówię Wam, niebo w gębie. No dobra, weźcie sobie coś do zjedzenia, bo normalnie Wam będzie lecieć ślinka. Prawda? Bona. Okej. Jak już zobaczyłeś, wstawiłam Ci wstawkę mojej pizzy, którą robiłam na kolację. Moje bruschette. Widziałeś, jak robię makaron domowy. A jakby ktoś chciał zobaczyć jakieś moje wyczyny kulinarne, to zostawię Wam linki na moje 2 kanały kulinarne, które mam na YouTubie. Pierwszy kanał prowadzę już od 6 lat, a drugi kanał niecały rok. Pierwszy kanał się nazywa Mangiare Łewki, bo słowo mangiare po włosku znaczy jeść. A drugi kanał jest taki bardziej babciny, bo się nazywa Przepisy jak u babci, ale ja babcią nie jestem. Słuchajcie, stanęłam przy tym drzewie laurowym, żeby jeszcze Wam dokończyć tego vloga i to moje opowiadanie, ale trzymam parasolkę, bo jednak pada. Już Wam pokazuję, jaka mrzawka jest. Stanęłam też z tego względu, że taki wiatr był, że mi parasolkę przekręcał w drugą stronę i mokłam. O, zobaczcie, taka mrzawka tutaj widać na wodzie, jak pada. O, zobaczcie, kropelki. O, teraz bardziej widzicie. Do deszczu to powiem Wam, że sprawdziłam teraz pogodę, to ta pogoda to tylko dzisiaj jest taka deszczowa, a następne dni będą cudowne. Czyli osoby, które przyleciały do Rzymu dzisiaj, mają deszcz, ale już następne dni będą mieć cudowne, żeby zwiedzać to cudowne miasto. Jak wygląda miasto Rzym i co ja zobaczyłam 7 września, to zostawię Wam link na ten film, bo właśnie 7 września, pierwsza niedziela miesiąca, jest gratis wejść do muzeów państwowych i to jest w całych Włoszech, więc w niedzielę było cudownie. Ja pojechałam sobie do centrum Rzymu i zwiedzałam różne rzeczy. Przede wszystkim chodziłam po Forum Romano, po Fuori Imperiali, poszłam też do Musei Capitolini na Piazza del Campidoglio, tam gdzie jest urząd miasta Rzymu. Mniej pada, więc mogę zabrać parasolkę i podziwiajcie drzewo laurowe. Więc co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Z czego Włoch nie zrezygnuję? Nie zrezygnuję z sałaty, bo sałata musi być przy jedzeniu przede wszystkim na obiad. Sałata czy warzywo jakieś. A tutaj Wam pokazuję owoc granatu. Zerwałam z drzewa, bo u nas niedaleko rośnie. Umyłam. Chociaż one były mokre, ale umyłam w wodzie z sodką i tam jeden był taki rozwalony, no to tutaj już go tak rozebrałam, będzie do sałatki. No cóż Wam powiem, jeszcze chciałam Wam dołożyć taką informację do tego filmu, że Włoch nie zrezygnuje z lampki wina do obiadu, no i nie zrezygnuje z wody. Woda jest zawsze do obiadu, do kolacji. Włosi piją dużo wody. Krajem, który najwięcej pije wody butelkowej, to jest Meksyk. Natomiast w Europie to są Włosi. Jaka jest statystyka, to w tej chwili Wam nie powiem, bo nie sprawdzałam, ale kiedyś patrzyłam, to widziałam, że na pierwszym miejscu są Włosi. Jeżeli mi się jeszcze coś przypomni, to Wam powiem, a jak nie, no to piszcie w komentarzach, co byście jeszcze chcieli wiedzieć na temat tego, z czego Włoch nie zrezygnuje. Ja mam pomysły na różne filmy dla Was, więc będę je nagrywać stopniowo. No i oglądajcie do końca, bo zakończenie jest pod drzewem laurowym. Jeszcze tam Wam kilka rzeczy powiem. Tutaj takie słynne warzywo to jest cicoria, spinaci, broccoli, broccoletti, cavolfiori. Mówię w języku włoskim, ale
Kto się uczy włoskiego, to wie, a kto nie wie, to będziecie mieć tu napisy albo w opisie filmu wam dam. I jeszcze Włoch nie zrezygnuje z owoców. Tutaj owoce je się przede wszystkim po obiedzie, zaraz po obiedzie, ale niektórzy jedzą no tak godzinę, 2 godziny po obiedzie. Obiad jest między godziną 13 a 15, bo tak się idzie do restauracji jeść i tak ludzie gotują w domu i tak tutaj mamy siestę. I tak też są zamykane sklepy. Tyle, że teraz już się trochę zmieniło, bo sklepy w centrum Rzymu są non-stop otwarte, ale kiedyś o godzinie 13 zamykali, a o godzinie 15:30 otwierali. Tutaj moje owoce, tak jak wam mówiłam, nie rezygnujemy z owoców. Codziennie muszą być owoce. Rozłożone są na 3 miski. Tutaj też. Tutaj mam gruszkę, śliwki. Jeszcze trochę zostało winogronu. Tutaj muszę obrać. Czy wyczerpałam temat, czy nie. Zastanawiam się, co wam tutaj jeszcze powiedzieć ciekawego. Gdybyście mieli jakieś pytania i jakieś propozycje na temat jedzenia włoskiego, to piszcie mi w komentarzu. Ja wam nagram taki filmik, bo bardzo lubię rozmawiać i dzielić się moim doświadczeniem. Poza tym wychowałam się wśród Włochów, też kilka lat dobrych mieszkałam z Włoszkami, wynajmowałam pokój, też poznałam ich mentalność. Nie tylko mieszkałam z Polkami, zanim wyszłam za mąż, także mam dużo do powiedzenia, mam własny bagaż doświadczeń. Słuchajcie, to jest ta kawiarenka, o której wam mówiłam na filmie i dogrywam. Taka kawiarenka się składa z 3 części. Górna część to jest ta, gdzie tutaj wychodzi kawa. Później jest, no i tutaj tak wygląda, pod spodem jest takie sitko i gumka. Później jest, ojejku, siteczko, tu się wsypuje kawę, a wodę do tego się wlewa do momentu tej dziurki. Przed tą dziurką się wlewa wodę, później się wkłada sitko tutaj, wsypuje się kawę, zakręca się dobrze i się gotuje, tędy wychodzi kawa. Wodę się wlewa dlatego do tej dziurki, że jak się gotuje woda, to tędy wychodzi para. Ciśnienie tak powoduje, że nabiera się takie ciśnienie, że woda przechodzi przez kawę i idzie do góry i tędy nam wychodzi. Więc Włoch z takiej kawy porannej nie zrezygnuje. Ogrywam wam jeszcze kawałek tego filmu, bo chciałam dołożyć taką jedną rzecz, czego Włoch nie zje. Włoch nie zje przygotowanego makaronu. To znaczy nie zje makaronu, który jest taki miękki. Makaron dla Włocha musi być jaki al dente, czyli na półtwardo ugotowany. To jest bardzo ważne. Jak będziecie mieć w Polsce jakiegoś makaroniarza w domu i będziecie serwować obiad, to pamiętajcie, że makaron macie ugotować al dente. Dziękuję bardzo, że zostałeś do końca tego vloga. Jeżeli ci się podobał, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie ma subskrypcji, to zasubskrybuj. Zostaw jakiś komentarz. A teraz jest nowa funkcja, która się nazywa podbijanie. Można podbić film 3 razy w tygodniu. Każdy człowiek może podbić film 3 razy w tygodniu. Jeżeli chcesz, żeby algorytm YouTube'a posłał ten film w świat, to zostaw właśnie podbicie tego filmu, łapkę w górę i komentarz. I żegnam się z wami akcentem deszczu, ale deszcz to jest potrzebny dla roślin, do wszystkiego. W Polsce jest dużo deszczu, a u nas tutaj we Włoszech jest mało deszczu, więc mało deszczu tutaj w Rzymie, bo na północy to pada, od dawna pada i zalewa niektóre miasteczka, no ale u nas ten deszcz to jest jak kot napłakał, więc dzisiaj się cieszymy, naprawdę jest wielka radość.